16 grudnia to dzień, w którym na przestrzeni lat wydarzyło się zaskakująco wiele. W tym odcinku cofniemy się do momentu przyjęcia Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Prześledzimy wstrząs po zamachu na szkołę w Peszawarze oraz sprawy, które zawsze zmieniły kryminalistykę. Od ujęcia Charlesa Cullena przez działalność Andrzeja Chikatiły aż po zbrodnie Charlesa Sobraya. Pojawią się też katastrofy, które pochłonęły dziesiątki i setki tysięcy ofiar. Trzęsienie ziemi w Chinach, osuwiska w Wenezueli czy zderzenie samolotów nad Nowym Jorkiem. Nie zabraknie również przełomów naukowych, takich jak narodziny tranzystora oraz spojrzenia w mrok wilczych nocy. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Prawo, kryminalistyka i bezpieczeństwo. Międzynarodowy Akt Praw Obywatelskich i Politycznych z roku 1966 stał się jednym z najważniejszych fundamentów współczesnych standardów karnych. Dokument ten, powszechnie odczytywany skrótem ICCPR, ustanowił jednolite gwarancje procesowe, takie jak prawo do rzetelnego postępowania, dostęp do obrony oraz ochronę przed arbitralnym pozbawieniem wolności. Wpłynął tym samym na rozwój ustawodawstw wielu państw, nadając im kierunek zgodny z globalnymi zasadami praw człowieka. Jego znaczenie widoczne jest zarówno w orzecznictwie sądów międzynarodowych, jak i w praktyce krajowych organów ścigania, których działania, podobnie jak służb pokroju FBI, muszą być podporządkowane zasadzie proporcjonalności, kontroli sądowej oraz poszanowaniu godności jednostki. Przyjęcie tego dokumentu zapoczątkowało nową epokę w myśleniu o odpowiedzialności karnej. Taką, w której interes państwa nie może nigdy całkowicie przysłaniać praw osoby oskarżonej. Całość stworzyła podwaliny wspólnego języka ochrony prawnej stosowanego do dziś. 2014 rok okazał się dla Pakistanu czasem głębokiego wstrząsu. Kraj stanął wobec konsekwencji brutalnego ataku talibów na szkołę wojskową w Peszawarze, w którym zginęły dziesiątki dzieci i nauczycieli. Tragiczne wydarzenie uderzyło w samopoczucie bezpieczeństwa obywateli i wywołało powszechne oczekiwanie natychmiastowych działań. W odpowiedzi rząd zaprezentował nowe rozwiązania prawne ukierunkowane na zdecydowaną walkę z ekstremizmem, obejmujące możliwość stosowania najwyższych kar wobec osób odpowiedzialnych za akty przemocy oraz rozszerzenie uprawnień organów ścigania. Zreformowano także procedury operacyjne służb bezpieczeństwa, kładąc nacisk na szybsze reagowanie i lepszą koordynację działań. Zmiany te miały pokazać determinację władz w przywróceniu stabilności oraz ochronie społeczeństwa przed kolejnymi zagrożeniami, tworząc nowy kierunek polityki antyterrorystycznej. 1653 rok okazał się dla Anglii momentem przełomowym, gdy zakończone zostały wieloletnie zmagania polityczne wynikające z wcześniejszej wojny domowej. W tym czasie Oliver Cromwell objął urząd zwierzchnika państwa, przyjmując tytuł Lorda Protektora. Decyzja ta stanowiła formalne przejście od eksperymentalnej republiki do systemu, w którym jedna osoba otrzymywała szeroki zakres uprawnień wykonawczych, choć nadal opierał się on na deklarowanej zasadzie służby narodowi. Nowy model władzy miał przynieść stabilizację po latach chaosu, jednocześnie otwierając drogę do reform administracyjnych, wojskowych i religijnych. Postać Cromwella budziła jednak liczne kontrowersje, ponieważ łączył on deklarację o wolności sumienia z polityką stanowczo ograniczającą przeciwników. Mimo sporów jego nominacja wpłynęła na dalsze dzieje Wysp Brytyjskich, kształtując debaty o granicach władzy wykonawczej, roli parlamentu i odpowiedzialności rządzących wobec społeczeństwa.
1773 rok zapisał się w historii Ameryki Północnej jako moment, w którym narastające napięcia pomiędzy koloniami a brytyjską administracją przybrały formę jednego z najbardziej symbolicznych aktów sprzeciwu. W Bostonie grupa mieszkańców, zdeterminowana by zaprotestować przeciw wymuszanym podatkom i monopolowi na handel herbatą, zdecydowała się na demonstracyjne działanie. Przebrani za rdzennych mieszkańców, miejscowi koloniści weszli na pokład statków zacumowanych w porcie i zrzucili do wody ogromną liczbę skrzyń z herbatą, niszcząc ładunek o znacznej wartości. Wydarzenie to stało się wyraźnym sygnałem, że społeczeństwo kolonialne nie zamierza biernie akceptować narzuconej polityki gospodarczej. Akt bostońskiego oporu przyspieszył proces radykalizacji nastrojów, doprowadzając do zacieśnienia współpracy między koloniami i wzrostu poczucia jedności. Z czasem został uznany za jeden z kluczowych kroków prowadzących do walki o niepodległość oraz kształtowania nowego państwa. Mordercy. 2003 rok przyniósł jeden z najbardziej przełomowych momentów w historii amerykańskiej kryminalistyki, gdy zakończyła się wieloletnia działalność seryjnego mordercy Charlesa Callena, nazywanego przez media aniołem śmierci. Zatrzymanie pielęgniarza, który przez lata pracował w różnych szpitalach, ujawniło długotrwały i trudny do wykrycia schemat pozbawiania życia pacjentów poprzez podawanie im środków farmakologicznych w dawkach prowadzących do zatrzymania funkcji życiowych. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną, ponieważ ukazała słabości systemu nadzoru nad personelem medycznym oraz brak skutecznej wymiany informacji pomiędzy placówkami ochrony zdrowia. Ujawnienie serii zgonów doprowadziło do szerokiej debaty na temat odpowiedzialności zawodowej, konieczności wprowadzenia bardziej rygorystycznych procedur zatrudnienia oraz wdrożenia systemów pozwalających szybciej identyfikować podejrzane zachowania w środowisku medycznym. Cała sprawa stała się przykładem tego, jak pojedyncza osoba może nadużyć zaufania, a system może zawieść, jeśli nie posiada odpowiednich narzędzi kontrolnych. 1984 rok stał się momentem przełomowym w historii radzieckiej kryminalistyki, gdy zakończono wielomiesięczne działania prowadzone przeciwko Andrzejowi Chikatilo, jednemu z najbardziej rozpoznawalnych sprawców zbrodni w XX wieku. Jego ujęcie było wynikiem szeroko zakrojonej operacji, która wymagała współpracy wielu jednostek oraz zastosowania metod śledczych rzadko spotykanych w realiach tamtego systemu. Ustalono wówczas, że mężczyzna od lat dopuszczał się wyjątkowo brutalnych ataków, a skala jego czynów ujawniła dramatyczne braki w ówczesnych procedurach śledczych, systemie nadzoru oraz analizie danych kryminalnych. Sprawa ta wywołała długotrwałą dyskusję na temat konieczności modernizacji metod identyfikacji sprawców przemocy, lepszego szkolenia funkcjonariuszy i wprowadzenia narzędzi pozwalających szybciej kojarzyć zdarzenia zachodzące w różnych regionach kraju. Ujęcie Chikatiły uznano za dowód, że nawet w realiach państwa o silnych strukturach mogą istnieć luki, które wymagają gruntownych reform. 1975 rok stał się jednym z najbardziej ponurych etapów działalności Charlesa Sobreya, którego przestępcza aktywność rozciągała się na wiele krajów Azji. Podczas swojej podróży po Indiach natknął się na dwójkę holenderskich turystów, Henka Bintanie oraz Cornelię Hemker, którzy poszukiwali spokojnej trasy zwiedzania w regionie Maharasztry. Spotkanie z mężczyzną okazało się dla nich tragiczne, ponieważ szybko stali się ofiarami jego brutalnego ataku z użyciem broni palnej. Wydarzenie to ujawniło sposób działania przestępcy, który wykorzystywał ufność i nieuwagę podróżnych, aby realizować kolejne zbrodnie, często pozbawione wyraźnego motywu poza potrzebą kontroli i manipulacji. Sprawa była szeroko komentowana w prasie międzynarodowej i stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych epizodów jego długiej serii przestępstw. Jednocześnie zwróciła uwagę na konieczność lepszego informowania podróżnych o zagrożeniach oraz poprawy współpracy służb między państwami regionu. Największe katastrofy.
1920 rok zapisał się w historii Chin jako czas jednej z największych katastrof naturalnych, jakie dotknęły ten kraj. W regionie Haiyuan, położonym w dzisiejszej prowincji Ningxia, doszło do potężnego trzęsienia ziemi, którego siła przekraczała możliwości ówczesnych systemów ostrzegania i zabezpieczeń. Gwałtowne wstrząsy wywołały masowe zawalenia budynków, osunięcia ziemi oraz całkowite zniszczenie licznych osad, pozostawiając po sobie ogromną skalę zniszczeń. Dane z epoki, mimo że niepełne, wskazują na setki tysięcy poszkodowanych oraz liczbę ofiar szacowaną na około 200 000 do prawie 300 000 ludzi. Katastrofa ta zwróciła uwagę na konieczność rozwoju badań sejsmologicznych, tworzenia lepszych struktur ratunkowych oraz opracowania zasad budownictwa odpornego na drgania gruntu. Wydarzenie stało się również punktem odniesienia dla współczesnych analiz nad ryzykiem sejsmicznym w regionach o podobnej charakterystyce geologicznej, pokazując, jak ogromne znaczenie ma przygotowanie infrastruktury na skrajne zjawiska naturalne. 1960 rok stał się dla Stanów Zjednoczonych momentem głębokiego wstrząsu, gdy nad obszarem Nowego Jorku doszło do dramatycznej kolizji dwóch samolotów pasażerskich. Maszyna linii United Airlines lecąca z zachodu kraju i samolot linii Trans World Airlines podążający z Ohio znalazły się na kursach, które doprowadziły do gwałtownego zderzenia wysoko nad Staten Island. Siła uderzenia była tak ogromna, że obie maszyny utraciły kontrolę, a ich szczątki spadły na gęsto zaludnione rejony miasta, powodując śmierć wszystkich podróżnych oraz wielu osób przebywających na ziemi. Tragiczne wydarzenie obnażyło poważne braki w ówczesnych systemach koordynacji lotów, które nie były przygotowane na rosnącą liczbę połączeń i złożoność ruchu nad dużymi aglomeracjami. W reakcji rozpoczęto szeroką reformę procedur nadzoru, wprowadzając bardziej precyzyjne metody monitorowania tras oraz technologie pozwalające na wcześniejsze wykrywanie zagrożeń w przestrzeni powietrznej. 1999 rok zapisał się w historii Wenezueli jako czas jednej z najbardziej niszczycielskich katastrof naturalnych, jakie dotknęły ten kraj. Intensywne opady deszczu doprowadziły do gwałtownego przeciążenia niestabilnych stoków w regionie Vargas, co uruchomiło liczne osuwiska o ogromnej sile rażenia. Masowe przemieszczenia ziemi połączyły się z powodziami spływającymi w kierunku wybrzeża, niszcząc całe dzielnice, drogi oraz infrastrukturę, na którą spływały hektolitry błota, kamieni i gruzu. Skala tragedii była tak duża, że wiele miejscowości praktycznie przestało istnieć, a tysiące osób zaginęły lub poniosły śmierć. Szacunki liczby ofiar różnią się między sobą, jednak wszystkie wskazują na katastrofę o charakterze bezprecedensowym. Wydarzenie to uświadomiło, jak wielkie znaczenie ma planowanie przestrzenne, odpowiednia ochrona terenów górskich oraz tworzenie systemów wczesnego ostrzegania. Stało się również impulsem do przemyślenia zasad budownictwa i zarządzania ryzykiem w obszarach szczególnie narażonych na zjawiska ekstremalne. 1811 rok zapisał się w historii Ameryki Północnej jako moment, w którym ujawniła się niezwykła siła tektoniczna wewnętrznych obszarów kontynentu. W regionie New Madrid nastąpiło potężne trzęsienie ziemi, będące najsilniejszym z całej serii wstrząsów, które przez kolejne miesiące odciskały piętno na rozległych terenach środkowych Stanów Zjednoczonych. Gwałtowne ruchy gruntu były tak intensywne, że doprowadziły do krótkotrwałego odwrócenia kierunku przepływu rzeki Mississippi oraz powstania licznych pęknięć, zapadlisk i deformacji powierzchni ziemi. Wiele osad doznało poważnych uszkodzeń, a mieszkańcy szerokiego pasa kraju odczuwali skutki wstrząsów w postaci wibracji, hałasu i destabilizacji infrastruktury. Wydarzenie to uświadomiło, że zagrożenie sejsmiczne
nie ogranicza się jedynie do obszarów położonych na granicach płyt tektonicznych. Stało się również podstawą do rozwijania badań nad aktywnością sejsmiczną wewnątrz kontynentu oraz potrzebą wdrażania bardziej odpornych konstrukcji budowlanych na terenach dotąd uznawanych za bezpieczne. Najważniejsze wydarzenia w nauce. 1947 rok okazał się momentem, który na zawsze odmienił rozwój nauki i technologii, gdy w laboratoriach firmy Bell powstało urządzenie uznawane dziś za fundament całej współczesnej ery cyfrowej. Dwóch badaczy, John Bardeen oraz Walter Brattain, prowadząc intensywne eksperymenty nad zachowaniem materiałów półprzewodnikowych, doprowadziło do stworzenia pierwszego działającego tranzystora ostrzowego. Odkrycie to nie było jedynie udaną demonstracją laboratoryjną, lecz przełomem, który umożliwił odejście od dużych, podatnych na awarie lamp próżniowych na rzecz komponentów znacznie mniejszych, bardziej niezawodnych i zużywających minimalne ilości energii. Urządzenie otworzyło drogę do szybkiej miniaturyzacji układów elektronicznych, co stworzyło podstawy do budowy komputerów nowej generacji, systemów obliczeniowych, łączności przewodowej oraz radiowej, a w dalszych dekadach także technologii mobilnych. Choć pełna publiczna prezentacja wynalazku i jego omówienie w środowisku naukowym nastąpiły później, to właśnie w tym okresie ukształtował się kierunek rozwoju elektroniki. Tranzystor zapoczątkował kaskadę innowacji, bez których nie powstałaby współczesna informatyka, automatyka ani cała infrastruktura cyfrowa stanowiąca podstawę dzisiejszego świata. 2012 rok przyniósł jeden z bardziej przełomowych momentów w dziedzinie terapii genowej oraz nowoczesnej kardiologii, ukazując, jak daleko może sięgnąć współczesna medycyna, gdy łączy wiedzę biologiczną z narzędziami inżynierii genetycznej. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych ogłosili wówczas, że udało im się wykorzystać zmodyfikowanego wirusa jako nośnik materiału genetycznego, który mógł przekształcić część komórek mięśnia sercowego u świnek, struktury pełniące funkcje naturalnych generatorów impulsów elektrycznych. Osiągnięcie to polegało na aktywowaniu w komórkach zestawu genów odpowiedzialnych za rytmiczne pobudzanie pracy serca, co do tej pory było domeną wyspecjalizowanych komórek węzła zatokowego. Wynik eksperymentu uznano za znaczący krok w stronę tzw. biologicznego rozrusznika, czyli rozwiązania mogącego w przyszłości zastąpić mechaniczne urządzenia wszczepialne. Przełom ten wywołał debatę na temat bezpieczeństwa oraz potencjału terapii genowej w kardiologii, a także nad tym, czy możliwe jest stworzenie metody bardziej zharmonizowanej z naturalnymi procesami organizmu. Badania te pokazały, że rozwój medycyny genowej może prowadzić do całkowicie nowych sposobów leczenia chorób, które przez wiele lat uznawano za nieuleczalne. 2013 rok przyniósł istotne doniesienia ze świata paleoarcheologii, gdy międzynarodowy zespół badaczy opublikował wyniki analiz wskazujących na możliwość istnienia świadomych praktyk pogrzebowych wśród Neandertalczyków. Odkrycia te dotyczyły szczątków odnajdywanych w jaskiniach Europy, gdzie układ warstw i położenie kości sugerowały działanie intencjonalne, a nie wyłącznie naturalne procesy geologiczne. Interpretacja znalezisk wzbudziła szeroką dyskusję, ponieważ podważała dotychczasowe przekonanie, że zaawansowane rytuały były domeną wyłącznie ludzi współczesnych. Choć część naukowców podchodzi ostrożnie do tezy o w pełni świadomych pochówkach, wyniki wzbogaciły obraz życia społecznego Neandertalczyków, ukazując ich jako grupę zdolną do złożonych zachowań symbolicznych. Publikacja stała się ważnym punktem odniesienia w dalszych badaniach nad ewolucją kultury, a także dowodem, że przeszłość człowieka wymaga stałej reinterpretacji w świetle nowych odkryć. 16 grudnia 2025 roku przypada w samym sercu Wilczych Nocy, czasu, o którym w dawnych słowiańskich podaniach mówiono szeptem. Wtedy świat cichnie, a granice między tym, co jawne, a tym, co skryte, stają się kruche jak lód na rzece. Powiadano, że tej nocy wilki nie tylko wyją ku niebu, lecz także patrzą przenikliwie
i bez sądu. Widzą nie ślady na śniegu, lecz to, co człowiek nosi w sobie, intencje, lęk i fałsz. Przeto był to dzień milczenia. Nie składano obietnic lekkich ani słów pustych. Legenda głosi, iż kto w tym czasie oszuka samego siebie, temu wilk przylgnie na cały nadchodzący rok. Nie jako zwierz, lecz jako cień niepokoju idący krok w krok. Nie był to dzień święta jeno próby. Ogień palono nisko, rozmowy skracano, a myśli zwracano ku wnętrzu. Wierzono bowiem, że decyzje zrodzone w takiej ciszy są najmocniejsze. 16 grudnia był więc dniem odwagi, tej, która nie woła świadków. Jeśli ten odcinek skłonił Cię do refleksji, sięgnij po wcześniejsze daty. Każdy z poprzednich odcinków odsłania inne wydarzenia, które kształtowały świat takim, jaki znamy dziś. A jeśli chcesz iść dalej, zostań z nami. Kolejne historie pojawiają się codziennie, dzień po dniu, data po dacie. Każdy odcinek to nowy fragment większej opowieści. Do następnego.